Zróbmy mały przegląd wbudowanych funkcji R. Wbudowane to znaczy należące do pakietów, które są domyślnie ładowane. Tych pakietów jest chyba 7. I w momencie uruchamiania R i RStudio te pakiety są załadowane i mamy do nich dostęp. Mamy dostęp do funkcji, które są zdefiniowane. Stwórzmy kolejny kawałek przeznaczony do tego. Ctrl-Alt-I. I pierwszą funkcją będzie funkcja sample. Funkcja sample losuje liczby z podanego zakresu. Zapiszmy wynik do wektora 7, już po kolei tak 7. I niech to będą liczby z zakresu od 0 do 9. Od razu wyświetlmy zawartość i zobaczmy, co z tego wyniknie. Wylosowaliśmy kilka liczb, które są z zakresu od 0 do 9. 0 i 9 należą do tego zbioru. A spróbujmy wylosować tylko 5 takich liczb. Jeżeli mamy liczby z zakresu 0 i 9, to dostaniemy liczby przetasowane z tego zbioru, czyli proszę zauważyć, że te liczby się nie powtarzają. Ja mogę wielokrotnie uruchamiać, te liczby się nie będą powtarzać, czyli tak naprawdę ta funkcja przy domyślnych ustawieniach tylko tasuje liczby z zakresu 0,9. Jeżeli ja podam 20 liczb, no to on mi powie, że to jest za dużo, bo nie jest w stanie bez wracania wylosować 20 liczb ze zbioru liczb 10-elementowych. Ja mogę zwiększyć tą liczbę losowanych liczb tylko jeżeli pozwolę na zwracanie. Czyli replace równa się true. I wtedy domyślnie wylosowałem 10, ale jeżeli podam teraz, że chcę wylosować 20, to dostanę 20 liczb, przy czym one będą powtarzane. Sprawdźmy długość tego wektora. Tą funkcję już oczywiście znamy, ale dla kompletności też ją tutaj użyjemy. Sprawdźmy też typ. To będą liczby całkowite, bo takie liczby zwraca funkcja sample. No i wyświetlmy te liczby. Widać, że to są liczby losowe, więc nie można się spodziewać, żeby to był jakiś wzór. W porządku, wylosujmy wobec tego jeszcze jeden zbiór. Wektor 8 sample minus 100, 100, 100 takich elementów, ale pozwólmy na zwracanie. Podzielmy to przez 100 i wówczas będziemy mieli liczbę z przedziału od -1 do 1. Sprawdźmy. Sprawdźmy wykres. Z takiego wykresu niewiele widać, to znaczy trudno ocenić, czy one są losowe. Więc wyświetlmy też histogram. Histogram podaje liczbę elementów, które są w poszczególnych przedziałach. Widać, że liczby rzeczywiście są od -1 do 1 i mniej więcej są równo rozłożone. Jeżeli byśmy tych liczb mieli więcej, na przykład 1000, sumy w poszczególnych przedziałach powinny być coraz bardziej wyrównane. Oprócz funkcji sample mamy też funkcje, które służą do generowania liczb z pewnym rozkładem. runiform, a dokładnie runif, kojarzy się od razu z runif, ale to jest runif i to jest jedna z bogatszej rodziny funkcji, które generują liczby w rozkładzie jednorodnym. Ta funkcja przyjmuje jako argumenty liczbę elementów zróbmy 1000 takich elementów. To jest podobny wynik do tego, który uzyskaliśmy za pomocą funkcji sample. Ale proszę zobaczyć teraz, ja zmienię rozkład na rozkład normalny, czyli tak zwany gaussowski. Wówczas wykres zmienia się całkowicie. Proszę zobaczyć, że mamy maksimum w okolicach 0. Odchylenie standardowe jest rzeczywiście mniej więcej 2. Za chwilę to sprawdzimy. I oczywiście funkcja może nie być symetryczna, ponieważ wylosowaliśmy jakiś ogon dla -8, ale ona mniej więcej powinna zachować symetrię.
Spróbujmy wylosować jeszcze jeden zbiór liczb. OK. Sprawdźmy parametry tej funkcji. A mianowicie wartość średnią przede wszystkim. Tak, ona powinna być równa 0. Wydaje mi się, że jest wystarczająco bliska 0. Spróbujmy odchylenie standardowe. Rzeczywiście jest bliskie 2. Zmieńmy te parametry. Zróbmy 1 i 0,5. Wylosujmy ten zbiór i sprawdźmy obydwie liczby. Wartość średnia jest rzeczywiście bliska 1, a odchylenie standardowe jest bliskie 0,5. Wartości możemy oczywiście posortować. No i na przykład wyświetlmy je. Widać, że mało jest elementów na skraju, a tutaj jest takie spłaszczenie, które świadczy o tym, że jest ich więcej. Oczywiście, jeżeli zrobimy histogram, to nie będzie żadnej różnicy, bo dla histogramu nie ma znaczenia, w jakiej kolejności są te elementy. Pośród wbudowanych w funkcjach R jest wiele funkcji matematycznych. Wyświetlmy jeszcze raz. Może zróbmy sobie wektor 100-elementowy, żeby było nam łatwiej. Możemy wyświetlić te wartości. I obliczmy wartości bezwzględne wszystkich elementów. Proszę zobaczyć, oryginalne wartości miały i dodatnie, i ujemne. Teraz mamy tylko dodatnie, bo to są wartości absolutne. Możemy sprawdzić, jakie są znaki poszczególnych elementów. Czyli plus albo minus 1. W każdym przypadku te funkcje nie zmieniają oryginalnego wektora, tylko zwracają nowy wektor zmodyfikowany. Pierwiastki. To jest na pewno funkcja, którą warto odnotować. W niektórych przypadkach mamy liczbę ujemną, więc taki pierwiastek nie jest domyślnie liczbą zespoloną, tylko po prostu jest zgłaszany jako niedostępny na Tawejbi. Jeżeli byśmy zrobili pierwiastek z wartości bezwzględnej, to oczywiście wszystko będzie w porządku. Przypominam, że na wektorach można wykonywać operacje arytmetyczne, czyli ja mogę do każdej wartości dodać 2. Mogę każdą wartość pomnożyć przez 2. Mogę każdą wartość podnieść do potęgi i mogę sprawdzić, czy pierwiastek z takiej wartości jest równy wartości bezwzględnej. W każdym przypadku wyrażenia te zwracają wektory wartości, które są liczone dla każdego elementu w wektorze 8. Możemy policzyć logarytm. To jest domyślnie logarytm o podstawie naturalnej. Oprócz tego mamy logarytm o podstawie dziesiętnej, ale możemy też określić w funkcji logarytm podstawę, czyli możemy podać, że naszą podstawą jest liczba e, co jest wartością domyślną. Wcale nie jest wartością domyślną, ale nie ma takiej stałej. Przypominam, że jest pi, ale stałej e nie ma, ale my możemy ją zaraz stworzyć, licząc exp1. W porządku. Jest też funkcja logarytmu o podstawie 2. Prezentuję te funkcje dla wektorów, ale one również działają dla liczb, czyli 2 do 3, czyli 8, logarytm 2 to będzie oczywiście 3. Dla 1000 logarytm z 10 będzie równy 3. Jeżeli chodzi o funkcje matematyczne, to mamy oczywiście tak oczywiste funkcje jak zaokrąglanie w dół, floor, tak jest, i zaokrąglanie w górę, czyli sailing, przepraszam. Możemy też po prostu obciąć liczbę, co oznacza de facto zaokrąglanie w kierunku 0. Jest też funkcja, która robi porządne zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej, czyli round.
W przypadku tej liczby możemy podać liczbę cyfr po przecinku, które mają być pozostawione po zaokrągleniu. Jest też funkcja zaokrąglająca, ale która pozwala wybrać liczbę cyfr znaczących. Wektor 8. Powiedzmy, że to też będą dwie liczby. I proszę zobaczyć, w przypadku pierwszej cyfry, może ja wyświetlę obydwie. W przypadku pierwszej liczby ja zawsze mam dwie liczby po przecinku, a w przypadku drugiej są to dwie cyfry znaczące, czyli dwie pierwsze cyfry, a pozostałe cyfry liczby pozostają 0. Więc jeżeli mam 0,045, to są wszystkie cyfry znaczące. Jeżeli mam 1,4, to kolejne, czyli to nie zależy od pozycji dziesiętnej, tylko od pozycji w liczbie.